Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przyszedł czas, aby sprawdzić działanie pompy w przypadku zalania ziemianki. Jak to zrobiłem i czy się to sprawdza, zobaczą Państwo w dalszej części filmu. W środku wiaderka gromadzi się woda, to oznacza, że wody gruntowe lekko się podniosły. Ten objaw powstaje zazwyczaj w okresie końca zimy i początku wiosny. Przez resztę roku spód jest suchy. Wiadro ma nacięte rogi na spodzie i wierzchu. Jest to bardzo ważne, żeby woda nie wyparła go do góry. Aby można było włożyć pompę do środka, najpierw trzeba było wybrać wszystkie nieczystości. Jakieś liście albo robaki, które się tam gromadziły, mogłyby zatkać wąż odpływowy. Jak co roku na wiosnę przeważnie podnosi się stan wód gruntowych, a co za tym idzie, powstaje możliwość zalania. Ten poziom jest uzależniony od warunków atmosferycznych, zalegającego śniegu lub deszczu i jest bardzo ważny dla osób, które zamierzają wybudować dom, czy jak w naszym przypadku ziemiankę. Jest kilka sposobów, aby sprawdzić stan wód gruntowych. Raport o naszym terenie lub działce, który można pobrać z sieci w formie mapy, a na niej możemy znaleźć informacje na temat poziomu wód gruntowych. Kolejne to obserwacja okolicznych strumyków, rzeczek czy stawów. Jeśli ich stan się podnosi, to może się okazać, że i u nas będzie podobnie. Następnie wykopanie próbnego wykopu. Ja tak zrobiłem. W miejscu, gdzie miała być ziemianka, wykopałem dół na 2 metry głęboki i przez kilka dni obserwowałem. Na szczęście woda się nie gromadziła, oczywiście nie oznacza to, że w porze deszczowej nas nie zaleje. Niestety tak się u nas stało. W naszym przypadku, gdzie 2 lata temu na przełomie marca i kwietnia napadało dużo śniegu, który przez dłuższy czas nie topniał, a na dodatek zaczął padać deszcz, aż w końcu woda dostała się do ziemianki. Trzeba było wybierać wodę ze środka przez kilka tygodni. Całe szczęście, że schody na dole mają kratkę odpływową i można było stamtąd wybierać gromadzącą się wodę. Na następny sezon kupiłem pompę do brudnej wody, wykopałem dołek i wstawiłem wiadro. Najlepiej prostokątne, żeby pływak miał miejsce na swobodne działanie. Do środka wkładam pompę, o ile zajdzie taka potrzeba. W tym roku już chyba się nie przyda. Pokazuję więc Państwu, jak ja sobie radzę z wysokim stanem wód gruntowych, jak to zrobiłem i jak funkcjonuje. Wąż odpływowy przewlekam przez oczko kratki, podłączam do pompy za pomocą szybkozłączki. Z prawej strony wyciąłem kawałek ramki, aby można było włożyć przewód elektryczny. Mamy już praktycznie wszystko gotowe, wystarczy tylko włożyć wtyczkę do gniazdka i możemy sprawdzić działanie. Na tę chwilę nie miałem krótszego węża ogrodowego, a ten jest znacznie za długi, ale na czas sprawdzenia w niczym to nie przeszkadza.
Trochę zajęło mi czasu, żeby go rozplątać, zwłaszcza, że jeszcze jest zimno i cały wąż jest sztywny. Ostatnia czynność to zalać wodą wiadro. Mam nadzieję, że będzie słychać pływak podnosząc się do góry, uruchomi automatycznie pompę. O, to był ten moment i pompa zadziałała. Odpompowanie powietrza, a za chwilę powinien polecieć strumień wody. I wszystko jest ok. Pływak, jak pójdzie na dno, automatycznie wyłącza zasilanie do pompy. Można go wyregulować, skracając lub wydłużając przewód, na którym jest podpięty. Wszystko jest w porządku, woda przestaje lecieć. No i w momencie, kiedy wody gruntowe podchodzą, ta woda gromadzi się właśnie w pierwszej chwili w tym wiaderku. Pływak zaczyna iść w górę, włącza pompę, później nadmiar wody jest usuwany poprzez wąż na zewnątrz ziemianki. Pływak idzie na dół, wyłącza pompę i tak na przemian. Szybkie odłączenie, wyjęcie pompy. Zdejmuję szybko złączkę, żeby można było wyjąć wąż. Zamykamy kratkę, no i zbieramy wszystko z powrotem do ziemianki. Pomysł z pompą i wkopanym wiaderkiem był bardzo dobrym rozwiązaniem pozbycia się wody. Szybki montaż i demontaż oraz bezobsługowość spowodowały, że ten sposób sprawdził się u mnie idealnie i bardzo go polecam. Wysoki stan wód gruntowych nie oznacza, że musimy zrezygnować z wkopania ziemianki. Oczywiście jest to sprawa indywidualna i dotyczy każdego miejsca z osobna. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do obejrzenia innych naszych filmów. Do widzenia Państwu.